Przechodzimy do kolejnego twierdzenia. Twierdzenie o punkcie wspólnym trójki płaszczyzn, które nam mówi, że jeżeli dwie krawędzie dwóch par płaszczyzn wybranych dowolnie z danej trójki płaszczyzn przecinają się, to przez punkt ich przecięcia przechodzi krawędź trzeciej pary z tych płaszczyzn. Można sobie to odnieść do rogu pokoju i powiedzieć, że mamy trzy płaszczyzny. Ściana, druga ściana i podłoga. I teraz, jeżeli krawędź między jedną ścianą i podłogą i drugą ścianą i podłogą, te dwie krawędzie przecinają się w rogu oczywiście, to krawędź ściany i ściany przecina się również w tym punkcie, czyli w rogu pokoju. Jakie to ma zastosowanie? Otóż taki punkt jest na tyle uniwersalny, że jeżeli znamy ten punkt wspólny trójki płaszczyzn, to wystarczy nam na danej płaszczyźnie jeden punkt, żeby umieć narysować prostą w danej płaszczyźnie. Czyli jeżeli mamy punkt wspólny trójki płaszczyzn w takim rogu pokoju, to wystarczy jeden punkt na jednej ścianie, żeby w tej ścianie narysować, bo przez ten punkt i punkt wspólny trójki płaszczyzn narysujemy prostą w ścianie. Jeżeli to będzie punkt leżący na podłodze, to będzie to przez ten punkt leżący na podłodze i punkt wspólny trójki płaszczyzn, to rysujemy prostą w podłodze. Czyli nie musimy mieć dwóch punktów w danej płaszczyźnie, dwóch osobno wyznaczonych, tylko ten jeden uniwersalny punkt powoduje, że możemy w każdej z tych trzech płaszczyzn narysować odpowiednią prostą, mając tylko jeden punkt na danej płaszczyźnie. I jeszcze jedno takie stwierdzenie, które nam się przyda. Jeżeli dwie płaszczyzny równoległe przetniemy trzecią płaszczyzną, to krawędzie przecięcia są prostymi równoległymi. Wydaje się to być też stwierdzenie oczywiste. Mamy taką bryłę. Na kolejnych powierzchniach tej bryły są naniesione punkty P, Q, R, które wyznaczają płaszczyznę. I teraz mamy wykonać przekrój tej bryły płaszczyzną PQR. Najpierw sobie wybierzemy dwie płaszczyzny, które będą dla nas bazą, a trzecia płaszczyzna będzie zmieniana. Jako bazowe płaszczyzny weźmy sobie PQR i podstawę, czyli XY i PQR. Jak znajdziemy krawędź przecięcia tych dwóch płaszczyzn? Otóż, jeżeli mamy prostą przestrzeń i rzut na danej płaszczyźnie, to jeżeli przedłużymy prostą do przecięcia z jej rzutem, to w tym punkcie uzyskamy punkt przebicia tej prostej z płaszczyzną podstawy. Jeżeli dla drugiej prostej wykonamy taką samą konstrukcję, to uzyskamy również drugi punkt przebicia. Czyli ten punkt i punkt drugi rzymski spełniają warunek, że należą do dwóch płaszczyzn. Czyli jest to prosta, która jest krawędzią przecięcia płaszczyzny PQR i podstawy. I teraz zwróćmy uwagę, że punkt R leży na tej ścianie prawej. Skąd to wiemy? Otóż jego rzut leży na krawędzi przecięcia tej pionowej ścianki i podstawy. Ale jeżeli teraz sobie powiemy, że ta nasza ścianka tu prawa jest tą trzecią płaszczyzną, czyli PQR, podstawa i ta trzecia, no to w tym miejscu będzie punkt wspólny trójki płaszczyzn. W związku z tym, jeżeli pociągniemy prostą przez ten punkt i punkt R, to uzyskamy krawędź przecięcia na tej pionowej ściance. Teraz przeszliśmy do krawędzi, gdzie zmienia się płaszczyzna na płaszczyznę równoległą do XY. To możemy zaobserwować tutaj. Tu mamy jedną prostą równoległą do X, tu równoległą do Y. Dwie proste równoległe mówią nam o tym, że dwie płaszczyzny są do siebie równoległe. Czyli korzystamy z własności, że jeżeli dwie płaszczyzny równoległe przetniemy jedną płaszczyzną, czyli tą PQR, no to krawędzie są do siebie równoległe. Czyli krawędź K1 i krawędź tu na tej górnej, na tej płaszczyźnie jest do siebie równoległa. Jednocześnie zauważmy, że przez punkt P możemy również poprowadzić taką krawędź równoległą, dlatego że ta płaszczyzna również jest równoległa do podstawy. Tu na tej ściance pionowej, takie podniesione troszeczkę w górę, też mamy krawędź
równoległą do tej, dlatego że te dwie płaszczyzny są do siebie równoległe. Kolejną taką płaszczyzną równoległą jest jeszcze ta z lewej strony płaszczyzny. Czy tu można by było wyznaczyć punkt wspólny trójki płaszczyzn? Oczywiście. Przecież tu jest PQR i podstawa, a tutaj jest ta lewa ścianka i podstawa, czyli jakbyśmy przedłużyli oś X i przedłużyli K1, to tu byśmy mieli punkt wspólny trójki płaszczyzn, czyli można by było tu poprowadzić prosto. Ale ponieważ jesteśmy już na płaszczyźnie tej przedniej, gdzie leży punkt Q, to możemy połączyć i wyznaczyć przekrój. Oczywiście można było również zacząć od tego miejsca, dlatego że tu jest punkt wspólny trójki płaszczyzny tej przedniej płaszczyzny, na której leży PQR. I przez ten punkt Q mogliśmy już narysować tą krawędź. Jak zaryskujemy, to mamy przekrój bryły płaszczyzną PQR. Przejdźmy teraz do kolejnego zadania. Do wykorzystania będzie potrzebne nam twierdzenie o punkcie wspólnym trójki płaszczyzn, przy czym powstały tu pewne trudności, bo właściwie można powiedzieć, że jedynie co do punktu Q nie mamy wątpliwości, że leży na tej ścianie przedniej, która jest tu ograniczona tymi krawędziami. Natomiast punkt P, w płaszczyźnie tej lewej ściany leży, ale niestety powyżej bryły. A punkt R, tak naprawdę nie wiadomo gdzie leży, bo nie mamy tutaj odniesienia, gdzie leży rzut tego punktu R. Ale zaczniemy od standardowej konstrukcji, czyli najpierw wyznaczamy krawędź przecięcia PQR i podstawy, czyli prosta ze swoim rzutem wyznacza punkt przebicia, prosta ze swoim rzutem wyznacza punkt przebicia. I mamy już krawędź tą jedną, dwóch par płaszczyzn. To teraz dokładamy do tego kolejne płaszczyzny, czyli pierwszą będzie ta tu przednia, gdzie się okazuje, że punkt R właśnie na tej płaszczyźnie leży, bo jak żeśmy przedłużyli krawędź przecięcia tej pionowej płaszczyzny z podstawą, to okazało się, że rzut leży na tej krawędzi. Czyli tu wyznaczyliśmy punkt wspólny trójki płaszczyzn, w związku z tym możemy poprowadzić krawędź przecięcia tych płaszczyzn. Dalej trafiliśmy na taką płaszczyznę, która jest niestety nierównoległa do żadnych tutaj naszych płaszczyzn, ale zauważmy, że ta krawędź leży w płaszczyźnie równoległej do XY, bo tu jest równoległość do X, równoległość do Y. Dwie proste równoległe w tej płaszczyźnie leżą. Są równoległe do dwóch prostych innej płaszczyzny, czyli płaszczyzny są równoległe. I skoro ta płaszczyzna jest równoległa do podstawy, to ta skośna płaszczyzna, tutaj wyznaczająca ten trójkąt, jest jedną płaszczyzną, czyli krawędź na tej płaszczyźnie musi być równoległa do przecięcia z podstawą, czyli tu jest krawędź przecięcia tej trzeciej płaszczyzny, tej ukośnej, z podstawą. Czyli w tym miejscu jest punkt wspólny trójki płaszczyzn. I stąd kreślimy krawędź przecięcia. Mamy zaznaczoną na tej płaszczyźnie takiej skośnej. Tu, jak już przed chwileczką mówiłem, jest to płaszczyzna równoległa do podstawy, czyli krawędź jest równoległa. I trafiliśmy na taką płaszczyznę nachyloną. I właściwie możemy do niej podejść w ten sposób, że też chcemy wyznaczyć krawędź przecięcia tej płaszczyzny z podstawą. Po co? Po to, żeby wyznaczyć punkt wspólny trójki płaszczyzn. Przecież, proszę Państwa, tu jest prosta. Jak my sobie ją przedłużymy i przedłużymy rzut, bo to leży w tej samej płaszczyźnie, tak, tu w podstawie, czyli tak naprawdę zrobiliśmy podobną konstrukcję jak tutaj. PR i P'R', to tutaj prosta i przecięcie ze swoim rzutem, czyli tutaj jest punkt przebicia. Analogicznie z drugą, czyli mamy krawędź przecięcia tej podstawy nachylonej z podstawą, czyli w tym miejscu jest punkt wspólny trójki płaszczyzn i stąd kreślimy prosto. Dalej wychodzimy na ściankę tą pionową, czyli równolegle do tej ściany możemy krawędź wyznaczyć
jesteśmy na górnej ścianie, czyli równolegle do K1, jesteśmy na tylnej ścianie, czyli możemy skorzystać z tego wspólnego trójki płaszczyzn, który jest tu wyznaczony. Wychodzimy na tą ścianę ukośną i właściwie tu konstrukcję możemy powtórzyć taką, jak była tu zrobiona, czyli przez ten punkt wspólny z podstawą rysujemy krawędź równoległą do tej przecięcia z górną podstawą, bo te są równoległe płaszczyzny. Czyli mamy tu punkt wspólny trójki płaszczyzn, wyznaczamy krawędź przecięcia. Jesteśmy na płaszczyźnie, na której jest już punkt Q, w związku z tym przez ten punkt Q możemy poprowadzić prosto. Tu możemy już zamknąć konstrukcję. No i właściwie mamy już zamknięty zarys, ale możemy sobie jeszcze zrobić weryfikację, czy tu tą krawędź można było wyznaczyć na podstawie punktu wspólnego trójki płaszczyzn. No, oczywiście tak. Czyli jeżeli przedłużymy tą krawędź, tak, do przecięcia z K1, no to tu wyznaczymy punkt wspólny trójki płaszczyzn, czyli zweryfikowaliśmy sobie, że takie jest rozwiązanie. Dziękuję za uwagę.